Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na deser wypełniony jesiennymi smakami. Tym razem przygotujemy rudą wiewiórkę, czyli proste, lekko cynamonowe ciasto z soczystymi jabłkami, żurawiną oraz chrupiącymi orzechami włoskimi i czekoladą. Wszystko to pokryjemy warstwą kremowej bitej śmietany i domowego słonego karmelu. I jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione jesienne smaki. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie ciasta zaczynam od słonego karmelu. Do garnka z grubym dnem przesypuję 200 g drobnego białego cukru i podgrzewam go na średnim ogniu do chwili, kiedy się rozpuści i nabierze pięknego bursztynowego koloru. Garnek postawiłem na najmniejszym palniku, więc rozpuszczanie cukru chwilę trwało. Na początku nie mieszajcie cukru i pozwólcie mu się spokojnie upłynnić. Ja czekam do momentu, kiedy na środku utworzy się mała bursztynowa kałuża. W innym wypadku cukier może się zbrylić, co znacząco wydłuży przygotowanie karmelu, a wtedy trudniej będzie osiągnąć odpowiednią konsystencję. Kiedy cukier jest już całkowicie płynny, zmniejszam grzanie na niskie i dodaję 90 g pokrojonego w kostkę masła. Masę mieszam tylko do chwili, aż zawartość naczynia całkowicie się połączy. Ważne jest, żeby użyć garnka z wysokimi bokami. Po dodaniu masła cukier zacznie bardzo mocno bulgotać, przez co karmel może wykipieć. Po połączeniu cukru i masła dodaję do nich 150 g 36% śmietanki i ponownie mieszam zawartość naczynia do całkowitego połączenia. Zarówno masło, jak i śmietanka powinny mieć temperaturę pokojową, dlatego pamiętajcie o wyjęciu ich z lodówki na przynajmniej godzinę przed rozpoczęciem pracy. Dzięki temu lepiej połączą się z cukrem i znacząco zmniejszycie ryzyko rozwarstwienia się karmelu. Po uzyskaniu jednolitego płynu dodaję do karmelu solidną szczyptę soli, mieszam aż płyn się uspokoi i przestanie wrzeć, a następnie ściągam całość z ognia. Tak przygotowany karmel przelewam do wyparzonego słoika i odstawiam do całkowitego wystudzenia. Gotowy karmel można przechowywać w lodówce w szczelnie zamkniętym słoiku nawet i do miesiąca, ale szczerze wątpię, żeby rozprawienie się z nim zajęło Wam tak długo. Teraz możemy przejść do samego ciasta. Do niewielkiej miseczki przesypuję 100 g suszonej żurawiny. Zalewam ją świeżo zagotowaną wodą i krótko mieszam, żeby rozbić sklejone ze sobą owoce. Jeśli nie macie pod ręką żurawiny, możecie zastąpić ją rodzynkami. Tak przygotowane owoce odstawiam na około 15 minut do namoczenia. Po tym czasie odsączam je na drobnym sitku i odstawiam do lekkiego przestudzenia na około 5, może 10 minut. W międzyczasie zajmuję się składnikami suchymi. Do przygotowania ciasta potrzebujemy 300 g mąki pszennej, u mnie typ 500, 2 łyżeczek proszku do pieczenia, 2 czubatych łyżeczek cynamonu i niewielkiej szczypty soli. Składniki suche przesiewam przez drobne sitko, żeby pozbyć się wszelkich grudek i krótko mieszam przy pomocy rózgi tylko do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Naczynie ze składnikami suchymi na chwilę odstawiam i zajmuję się jajkami. Do osobnej dużej miski przelewam 4 duże jajka i dodaję do nich 150 g drobnego białego cukru. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera do momentu, aż masa co najmniej podwoi swoją objętość i lekko zgęstnieje. Ubijanie polecam zacząć od niskich obrotów i stopniowo zwiększać moc miksera do wysokich wraz ze wzrostem objętości jajek. Zajmie to kilka minut, więc uzbrójcie się w cierpliwość. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji zmniejszam obroty miksera na średnie i dodaję do masy 100 g rozpuszczonego, wystudzonego masła. Wlewam je powoli, wąskim strumieniem, stale mieszając zawartość naczynia. W ten sposób całość powinna się połączyć bez najmniejszego problemu. Po dodaniu masła możecie odłożyć mikser, na tym etapie nie będzie Wam już potrzebny.
Do tak przygotowanej masy jajecznej dodaję składniki suche. Robię to w 3 partiach po kilka łyżek naraz i za każdym razem ostrożnie łączę ze sobą zawartość naczynia przy pomocy silikonowej szpatułki, tylko do momentu, w którym przestaje widzieć suchy proszek. Po dodaniu całej mąki ciasto znacząco zmniejszy swoją objętość i mocno zgęstnieje. Spokojnie, tak ma być, nie ma czym się przejmować. Do gotowego ciasta dodaję około 350, może 400 g obranych, pokrojonych w kostkę kwaśnych jabłek, nasączoną wcześniej żurawinę, 100 g grubo posiekanych orzechów włoskich i taką samą ilość drobno posiekanej 72% czekolady. Całość krótko mieszam szpatułką, aż ciasto pokryje składniki. Może się wydawać, że masy jest za mało, ale spokojnie, wystarczy jej, żeby wszystko ze sobą skleić. Tak przygotowane ciasto przekładam do formy o rozmiarach 18 na 28 cm. Spód blaszki wcześniej natłuściłem i wyłożyłem papierem do pieczenia, a boki zostawiłem całkowicie suche. Ciasto cierpliwie i powoli rozprowadzam równą warstwą po całej powierzchni formy, starając się przy tym jak najrówniej rozłożyć dodatki. Im lepiej to zrobicie, tym ładniej ciasto będzie się prezentować w przekroju. Forma z ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na około 40-45 minut do chwili, kiedy ciasto nabierze pięknego złotego koloru, a wykałaczka wbita w najgrubsze miejsce wyjdzie całkowicie sucha. Po 45 minutach wyjmuję blaszkę z piekarnika i odstawiam do całkowitego wystudzenia. 2-3 godzinki powinny wystarczyć. Kiedy ciasto jest już chłodne, zabieram się za krem, którym pokryję jego wierzch. Do dużej miski przelewam 300 ml zimnej 36% śmietanki. Dodaję do niej 150 g zimnego serka mascarpone, 20 g cukru pudru i solidną łyżeczkę pasty waniliowej. Jeśli nie macie pod ręką pasty, możecie podmienić część cukru na taki z wanilią. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera do uzyskania sztywnego kremu. Ubijanie polecam zacząć od niskich obrotów i stopniowo zwiększać moc wraz ze wzrostem objętości kremu. Pozwoli wam to uniknąć dużej chmury cukru pudru unoszącej się w kuchni. Gotowy krem przekładam na wierzch wystudzonego ciasta i rozprowadzam go równą warstwą po całej powierzchni. Ciasto wcześniej odciąłem od boków blaszki, umyłem ją i wyłożyłem folią rantową. Po wyłożeniu kremu odstawiam blaszkę do lodówki na około godzinę, żeby wierzch ładnie się zestalił. Jeśli chcecie, możecie odłożyć ciasto do lodówki na całą noc i wykończyć je karmelem tuż przed podaniem. Po upływie godziny wyjmuję ciasto z lodówki, pozbywam się boków blaszki i dekoruję całość słonym karmelem. Jeśli przygotowaliście karmel z wyprzedzeniem, prawdopodobnie będzie zbyt gęsty, ale spokojnie, to żaden problem. Wystarczy lekko podgrzać go w mikrofali lub kąpieli wodnej, tylko do chwili aż się upłynni, a następnie odstawić na 5 minut do przestudzenia, żeby nie rozpuścił śmietany. Ja swój karmel wyciskam z rękawa cukierniczego, tworząc z niego wzór kratki, ale jeśli chcecie, możecie pokryć nim śmietanę całkowicie. Na całe ciasto zużyłem około 100 g karmelu, reszta czeka na kolejne pomysły. I to tyle. Nasza ruda wiewiórka jest gotowa do podania. Baza ciasta jest niesamowitą mieszanką różnych smaków i konsystencji. Mamy tutaj wilgotne jabłka, które nabrały subtelnej słodyczy w trakcie pieczenia i lekko kwaskową żurawinę. Do tego wyraźnie czuć chrupiące orzechy i czekoladę, a kremowa śmietanka stanowi idealny pomost pomiędzy cynamonowym spodem i lekko słonym karmelem. Jedyne czego tu brakuje to filiżanka dobrej kawy. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał, życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!